Czy da się stworzyć świetnie wyposażoną kamerę z nagrywaniem 4K i dostępem do chmury, a potem wycenić ją jeszcze taniej niż dotychczasowe rynkowe hity? 70 właśnie udowadnia, że tak. Przed nami 70 A810 Lite, sprzęt, który ma na pokładzie rozdzielczość 4K, tryb Auto HDR, który pojawia się po raz pierwszy u tego producenta. Ma zasilanie superkondensatorem i łączność LTE przez internet, a przy tym jego cena jest szokująco wręcz niska. Czy to nowy absolutny król opłacalności, czy może tak niska cena wymusiła jakieś bolesne kompromisy? Sprawdzam to dla Was w najdrobniejszych szczegółach. Zapraszam na test, ale najpierw intro. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory24.pl. Cześć! Model 70 A810 Lite to najnowsza odpowiedź producenta na zapotrzebowanie na sprzęt kompletny, a niezwykle przystępny cenowo. Kamerę oczywiście możecie kupić w wersji solo na sam przód, ale co zawsze z pełnym przekonaniem podkreślam, o wiele bardziej opłacalnym i sensownym wyborem jest wariant Dual Set, czyli kompletny zestaw na przód i tył, który zapewnia po prostu wyższy poziom rzeczywistej ochrony. Co dostajemy w tej szalenie niskiej cenie? Jest wsparcie dla internetowej chmury i powiadomienia o zdarzeniach prosto na Twój telefon. Skuteczny tryb parkingowy z funkcją ciągłego monitorowania timelapse oraz oczekiwaniem w gotowości dla klasycznych nagrań już po wystąpieniu wstrząsu dzięki stale aktywnemu sensorowi. Są zupełnie nowe, ulepszone moduły łączności, w tym niesamowicie szybkie Wi-Fi w standardzie 5 GHz. Mamy obsługę głosową, czyli taką bezpieczną, bez odrywania rąk od kierownicy, wprawdzie bez słynnego record video, ale jest równie funkcjonalne log the video dla zabezpieczenia kluczowych filmów przed nadpisaniem. Idąc dalej, automatyczny dziennik tras, który dzięki modułowi GPS precyzyjnie śledzi Twoje przejazdy. Nie znam alternatyw oferujących tak wiele za tak niedużo. Ale jak ta nowa, budżetowa bestia wypada w praktyce i co zmieniło się w nagraniach? Sprawdźmy to. Przejdźmy do konkretów. Główna jednostka rejestruje obraz w natywnej rozdzielczości 4K, tak prawdziwym 4K. Wyróżnikiem tego modelu jest funkcja Auto HDR. Jest to taki inteligentny harmonogram, który aktywuje tryb HDR po zmroku, by odczytać tablicę w świetle reflektorów i wyłącza HDR za dnia, aby ograniczyć negatywny wpływ stale włączonego HDR za dnia i zwiększyć czytelność wtedy, kiedy jest jasno. W takich sytuacjach widać, że po automatycznym wyłączeniu HDR, czyli nagrywając po prostu w trybie Auto HDR, kluczowe informacje są tak bardziej przekonująco czytelne. Jakość, skuteczność nagrań w warunkach jazdy miejskiej za dnia jest po prostu świetna. Tablice rejestracyjne aut są łatwe do czytania, a obiektyw bez problemu obejmuje to, co dzieje się na sąsiednich pasach ruchu i poboczu. Natomiast już ze stale aktywnym trybem HDR wydaje się wszystko troszkę mniej idealnie klarowne. Dalej czytelne, ale takie troszkę bardziej na styk, mniej takie aż wyraziste, takie, na które się dobrze patrzy, te drobne detale, drobne szczegóły. Z HDR-em jest to troszkę mniej zarysowane, nie ma przepaści, ale jednak zauważam różnicę. Ale tak jak wspomniałem, nie ma tutaj przepaści i pojawienie się Auto HDR w tym jednym modelu, przynajmniej na razie, u 70 nie oznacza, że nagrywanie ze stale aktywnym HDR nie ma już racji bytu i te poprzednie modele, dopóki nie dostaną takie same aktualizacje z Auto HDR, to właściwie przestają nagrywać. Nie, z HDR-em też te nagrania są użyteczne dowodowo. Aby jednak ta recenzja była taka w pełni rzetelna, muszę być z Wami szczery. Ten tryb Auto HDR, ta kamera pracująca w trybie Auto HDR nie jest aż tak skuteczna jak inne kamery Auto HDR, które chwalę sobie od lat, jeśli chodzi o te droższe, flagowe modele wideorejestratorów. Ale zamiast opowiadać, pozwólcie, że po prostu pokażę, o co chodzi. Przenieśmy się na parking podziemny. W czasie przejazdów w słabo i sztucznie oświetlonym garażu kamera nagrywa jednak lepiej, gdy posiada stale aktywny, wymuszony, jako ciągle aktywny, ciągle stale włączony tryb HDR, czyli tutaj z włączonym HDR, ze stale włączonym HDR jest lepiej niż po wyłączeniu HDR-a przez tryb Auto HDR, czyli tutaj HDR górą nad Auto HDR. Siłą rzeczy również przy takim wyjeździe na zewnątrz z parkingu podziemnego całość lepiej wygląda ze stale aktywnym HDR, który pomaga w walce z prześwietleniami. Zbierając dla Was materiały, nie odpuściłem sobie również jazdy w deszczu, aby jeszcze utrudnić rejestrowanie czytelnego materiału dowodowego. Widać tutaj jak na dłoni, że A810 Lite w trybie Auto HDR nagrywa ze zbyt długim czasem naświetlania. Efektem tego jest motion blur, czyli nadjeżdżające pojazdy są po prostu rozmyte, a ich detale nieczytelne. Ze stale włączonym trybem HDR jest podobnie. Również jest blur, ale czasami jest nawet lepiej z włączonym HDR za dnia. To dalej daleko od dobrze, ale jest ciut lepiej z HDR niż z Auto HDR. Ale jak to? Przecież z Auto HDR miało być za dnia po prostu lepiej i to jednoznacznie lepiej, bez takich niuansów, a tutaj podaję już dwa przykłady, kiedy jest dokładnie odwrotnie. No cóż, w życiu nie zawsze można liczyć na proste odpowiedzi.
A ja standardowo bardziej cenię praktykę i rzetelność zamiast uproszczeń i pójścia na łatwiznę. Tak więc u mnie nie zawsze dostaniecie taką prostą odpowiedź tak, nie, wybierz X, a nie Y, ale zawsze już dostaniecie u mnie opis tego, jak się po prostu sprawy mają w rzeczywistości. Wybaczcie w tym miejscu, że porównuję różne przyjazdy na tych przykładach, bo w momencie przygotowywania materiału nie miałem po prostu pod ręką dwóch takich egzemplarzy 810 Lite. A właśnie dwa takie egzemplarze tych samych kamer, ale różnie ustawionych, byłyby potrzebne, aby zgodnie ze sztuką bazować na pojedynczym przejeździe z dwoma zamontowanymi obok siebie niezależnie kamerami. To zawsze służy takim porównaniom, ale bazuję na tym, co mam i wyciągam jak najbardziej dokładne wnioski na podstawie tego, co mogłem tutaj potestować, a starałem się przetestować już na bardzo różne sposoby, w różnych kombinacjach, w różnych warunkach A810 Lite. Okej, ale może trochę się czepiam tego wideorejestratora. Biorąc pod uwagę cenę A810 Lite, pewnie tak, pewnie jest to trochę takie czepianie, ale z drugiej strony patrzcie na to, kamera wprawdzie z wyższej półki, w komentarzach zgadnijcie śmiało, co to za model, co to za cudo. No i od razu pokazuję, co potrafi Auto HDR do spółki z innymi ustawieniami dostępnymi w klasie wyższej. Ale kluczem do tego, czemu tutaj jest lepiej, jest zastosowanie krótszego czasu naświetlenia. Z tym wciąż producenci kamer samochodowych mają pod górkę, a efektem tego jest dokuczliwy motion blur właśnie. To uwaga uniwersalna, to nie tak, że A810 Lite ma taki problem. No ma, ale generalnie kamery samochodowe cierpią z tego powodu, praktycznie bez wyjątku. A kiedy czas naświetlania jest nieoptymalny, to ustawienia HDR, jego włączenie, wyłączenie, przełączenie na auto HDR, to już ma wtedy po prostu drugorzędne znaczenie. Po prostu jeśli same podstawy nie są ogarnięte prawidłowo, to samo dodanie auto HDR nie jest lekarstwem na bolączki. Dlaczego stale do tego wracam? Bo to szalenie istotne. Przecież nie zawsze jeździmy autem tylko w mieście i tylko w słoneczny dzień, kiedy wszystko jest czytelne, tak jak na materiałach udostępnianych przez różnych producentów kamer. Materiał rozwijający to, dlaczego wideorejestratory potrafią zawodzić pod względem skuteczności, znajdziecie w komentarzu. Okej, ponarzekałem trochę, jak to mam w zwyczaju, a teraz wracamy do sedna. A810 Lite, najtańsza sensowna kamera 4K z HDR i to jest po prostu fakt. Na koniec dnia trzeba oddać A810 Lite, że ma HDR, który jest skuteczny. Nie rekordowo, ale skuteczny. A reasumując jeszcze rozpoczęty wątek Auto HDR, to słuszny kierunek rozwoju, czyli dodanie takiej funkcji, zwiększanie funkcjonalności kamer, to po prostu dobry kierunek. Po prostu tryb ten, czyli ten tryb Auto HDR, dawałby o wiele lepsze efekty, gdyby podstawa rejestrowania obrazu, czyli czas naświetlania, została poprawiona w pierwszej kolejności. Auto HDR to tylko taka, że tak to ujmę, nadbudowa. Używam w innych kamerach od lat takiej funkcjonalności. Dobrze, że teraz również 70 taką funkcję wprowadziło i czekam na aktualizację z Auto HDR do innych modeli tego producenta. A jeśli ktoś woli prostsze rozwiązania, można nie używać Auto HDR i HDR pozostawić po prostu stale włączonym. Ok, więc teraz taka prostsza konfiguracja w praktyce HDR raz włączone i zapominamy o sprawie. Takie właśnie są domyślne dla A810 Lite ustawienia i tutaj porównując A810 Lite właśnie z najbliższą jej A800 SE pod względem specyfikacji z tym samym przetwornikiem Galaxy Core GC 8613 widzimy, że kamery są jak najbardziej zbliżone, jeśli chodzi o takie rzeczywiste osiągi. Patrząc przez pryzmat ceny, to wielki komplement dla tańszej z kamer, czyli A810 Lite właśnie. Ok, a jeśli komuś będzie się chciało skonfigurować ten Auto HDR i ewentualnie cyklicznie zmieniać jego godzinę aktywacji, bo tak, aby Auto HDR był zawsze adekwatny do sytuacji, do długości dnia i nocy, trzeba zmieniać jego ustawienia w trakcie roku wraz ze zmianą godzin wschodu i zachodu słońca. To jak wtedy zmieni się to porównanie, czyli A810 Lite z Auto HDR versus A800 SE ze stale włączonym HDR? A810 Lite z Auto HDR potrafi wypadać nawet korzystniej, bardziej czytelnie. Widzicie różnicę? Jak to oceniacie? Dajcie znać w komentarzach. W mojej ocenie nie ma tutaj mowy o nokaucie, ale jest pewne zwycięstwo na punkty po stronie A810 Lite, aczkolwiek jest tutaj pewna gwiazdka, coś, czym dla wielu A810 Lite może przegrać za A800 SE, czy też innymi kamerami. Coś, co po prostu skreśli ten model. Oglądając przebitki za 810 Lite pewnie zauważyliście, że materiał jest taki nie do końca płynny, taki troszkę klatkujący. Tak jest, w istocie to nie żaden błąd na etapie montażu, surowe pliki zgrane prosto z karty pamięci, możecie sobie pobrać też bezpośrednio w ogłoszeniu produktowym, link standardowo w opisie, a dzieje się tak po prostu po podłączeniu kamery tylnej, kamera główna nagrywa w 24 klatkach na sekundę, tak, 24 zamiast standardowych 30. 24 klatki, taki filmowy klatkarz, ale nie każdy to polubi.
Czy to dyskwalifikuje tę kamerę? Dla mnie absolutnie nie. Użyteczność dowodowa wciąż stoi na bardzo wysokim poziomie, a zatrzymana klatka dostarcza często dokładnie takich informacji, jakich potrzebujemy w razie jakiegoś zdarzenia, incydentu drogowego. Całościowo taka skuteczność, użyteczność w charakterze materiału dowodowego w roli takiej czarnej skrzynki w pojeździe i tutaj A810 Lite należy jednoznacznie pochwalić, niezależnie od niuansów ustawień. Od tego modelu spodziewałem się mniej, a po wnikliwej analizie okazało się, że możliwości przewyższyły pierwotne oczekiwania. A jak to wygląda? Z tyłu pojazdu. Moduł tylny to znana już jednostka 70mi RC21. W zestawie 810 Lite Dual Set rejestruje ona obraz w rozdzielczości Full HD przy 25 klatkach na sekundę. Nie znajdziemy tutaj technologii HDR. Za dnia w mieście moduł kamery tylnej odznacza się bardzo przyzwoitą czytelnością. No zobaczcie sami. Również na obwodnicy nie jest źle. Nie jest idealnie, ale coś tam widać. Kamera tylna nie radzi sobie dopiero w trudniejszych warunkach drogi podmiejskiej. W nocy siłą rzeczy z tyłu jest już trudniej, jest mniej czytelniej, mamy takie często maziaje po prostu rozmyte od źródeł światła. No nie wygląda to dobrze, z drugiej strony chyba nikt się nie spodziewał, że będzie inaczej. Czytelne tablice rejestracyjne w nocy z tyłu trafiają się właściwie jedynie, jeśli ktoś podjedzie bezpośrednio za nasze auto. No ale dobre i to. Przecież wartość dowodowa nagrań z tyłu jest wprost kluczowa. Zapisanie momentu uderzenia w tył pojazdu na parkingu czy takiej agresywnej jazdy na zderzaku to bezcenny atut. Dlatego niezmiennie uważam, że wybór wariantu Dual Set to jedyna słuszna decyzja. Nie tylko przód, ale Dual Set przód i tył. I to jest idealny moment, kiedy płynnie należy przejść do nagrań na parkingu. Zestaw z jednoczesnym monitorowaniem przodu i tyłu pojazdu sprawdza się dobrze również przy ochronie zaparkowanego auta. Przy podłączeniu z użyciem opcjonalnego i wysoce rekomendowanego adaptera zasilania ze zintegrowanym modemem 70mi UP04 zyskujemy dostęp do pełnego dobrodziejstwa internetowej chmury 70mi. Zyskujemy alerty na telefon w czasie rzeczywistym, czyli możemy łatwo zobaczyć, jakie zdarzenie parkingowe miało właściwie miejsce i reagować na nie lub nie reagować, jeśli wiemy, co po prostu zaszło. Wiemy więcej i możemy lepiej podejmować, szybciej przede wszystkim podejmować ewentualne akcje, decyzje, udać się do zaparkowanego pojazdu, jeśli jest taka potrzeba, albo od razu dzwonić na służbę. Z chmurą mamy podgląd na żywo z każdego dowolnego miejsca na świecie, bo po prostu poprzez internet, czyli mamy dostęp do internetu, możemy podejrzeć to, co widzi kamera przód, tył w czasie rzeczywistym. Łączymy się i widzimy poprzez aplikację wszystko to, co potrzeba. Przez chmurę możemy sprawdzić również lokalizację pojazdu. Dla zapominalskich korzystających z dużych parkingów, albo jak ktoś użytkuje jedno auto na zmianę z kimś, kto parkuje w jakichś tam losowych miejscach i trudno się dogadać, gdzie to auto właściwie jest zaparkowane, patrzymy w aplikacji i już to widzimy na mapie. A jeśli nie chcesz chmury, możesz wybrać tańszy adapter zasilania 70mi UP06. Tryb parkingowy też będzie działał, nie będzie po prostu możliwości zdalnego dostępu. Jest też dedykowany adapter pod OBD2 z banalnie prostą instalacją już do samodzielnego montażu. Więcej o adapterach pod OBD2 znajdziesz w osobnym materiale. Link standardowo w opisie. A jeśli chcesz wydłużyć życie akumulatora Twojego pojazdu, jeździsz hybrydą z niewielkim akumulatorem 12V, wtedy 70mi oferuje również systemowe powerbanki samochodowe oparte o bezpieczne ogniwa LFP, całkowicie odciążające akumulator 12V pojazdu. Więcej w osobnym materiale, link w opisie. 70mi A810 Lite dobrze wypada w nadzorze parkowania z jeszcze jednego powodu. Kamera cechuje się relatywnie niskim poborem energii, jak na urządzenie 4K HDR. Ja daję łapkę w górę za to dla 810 Lite. Nie jest to jakieś wychwalanie w niebogłosy, bo nie ma tutaj mowy o biciu rekordów energooszczędności, jest po prostu dobrze i lepiej niż w wielu innych konstrukcjach. Dlaczego to takie istotne i co oznacza w praktyce? Niski pobór to wprost dłuższy czas monitorowania na postoju, zanim adapter wyłączy kamerę celem ochrony akumulatora albo wyczerpiemy już energię zgromadzoną w powerbanku samochodowym. Warto również pochwalić producenta za pozostawienie w aplikacji genialnej funkcji zdalnego odczytu napięcia akumulatora samochodowego.
A same nagrania parkingowe? Taki standard dla tego producenta, ale znowu najtańsze 4K HDR. Mamy stałe nagrywanie timelapse, czyli filmy w przyspieszonym tempie z przodu i z tyłu jednocześnie. Nagrywanie poklatkowe, czyli timelapse, to dobry sposób na skompresowanie wielu godzin nadzoru w niewielkiej liczbie łatwych do przejrzenia plików. Kamera stale czuwa też w gotowości, aby po wstrząsie zabezpieczyć materiał wyższej płynności, ale mówimy tutaj o wstrząsie, nie dotykamy auta, nie bujamy nim, musi być wstrząs, takie faktycznie uderzenie. Czyli jest połączenie timelapse, nagrywanie ciągłe, detekcja wstrząsów. Wielki plus, że pomiędzy nagrywaniem ciągłym a przejściem do timelapse i odwrotnie, z timelapse do nagrań po wstrząsie, nie ma takich niepokojących przerw. Odbywa się to po prostu płynnie, a w niektórych kamerach wcześniej u tego producenta potrafiło tam paru sekund zabraknąć. Kolejny plus to jasność i czytelność nagrań nocnych. Nawet nie tyle patrząc przez pryzmat niskiej ceny, ale obiektywnie w nocy jest po prostu ok, jest dobrze. Jest jasno i czytelnie, dobrze wyglądające pliki zarejestrowane po zmierzchu, tak więc ochrona nie tylko w słoneczny dzień, ale i w ciemnościach. No i bardzo dobrze. Tak więc całościowo za tryb parkingowy, a zwłaszcza nagrania nocne i wsparcie dla internetowej chmury, duży plus dla A810 Lite. A co jest jeszcze plusem tego modelu? Ogromny postęp względem chyba wszystkich tanich modeli na rynku dokonał się w kwestii łączności bezprzewodowej. I teraz mam tu na myśli nie łączność poprzez chmurę z dowolnego miejsca, ale taką lokalną łączność bezprzewodową, czyli będąc już bezpośrednio w pojeździe, będąc w zasięgu sieci, która jest generowana przez kamerę. Kamera posiada ulepszony dwuzakresowy moduł Wi-Fi 6 w standardzie 5 GHz. Dzięki temu transfer ciężkich, zajmujących sporo miejsca plików 4K do pamięci smartfona odbywa się teraz niezwykle sprawnie i bez niepotrzebnego oczekiwania. A to szalenie istotne, przecież nikt nam nie zwróci czasu straconego na oczekiwanie na dokończenie transferu plików w modelach z wolnym jednozakresowym Wi-Fi. Tutaj A810 Lite dwuzakresowe Wi-Fi i szybki transfer. I jeszcze coś, co również wymaga połączenia lokalnego po Wi-Fi, czyli będąc w pojeździe. Coś dla fanów statystyk i osób, które lubią trzymać rękę na pulsie. Funkcja automatycznego dziennika tras przejazdów. Zintegrowany z kamerą moduł GPS na bieżąco zbiera szczegółowe dane o każdym przejeździe. Dlaczego to taki super dodatek? Wyobraźcie sobie sytuację, w której pożyczacie samochód znajomemu, członkowi rodziny lub zostawiacie auto u mechanika. Dzięki tej opcji możecie później precyzyjnie prześledzić w aplikacji na mapie, gdzie dokładnie auto się poruszało. Zobaczycie dokładny przebieg pokonanej trasy, czas jej trwania, dystans oraz z jaką prędkością przemieszczał się ten kierowca. To genialne i bardzo użyteczne narzędzie do weryfikacji tego, jak właściwie użytkowany był Wasz cenny pojazd wtedy, kiedy nie było Was w środku. Tutaj na pewien minus tych dzienników tras przejazdu, ten taki techniczny detal, który już wspominałem, czyli aby zaktualizować dziennik tras przejazdu w swoim telefonie i przejrzeć zebrane w pamięci kamery trasy, musicie fizycznie znajdować się w aucie i połączyć smartfon bezpośrednio z kamerą poprzez lokalne Wi-Fi. Na ten moment niestety nie da się zaciągnąć tych danych tras przejazdów zdalnie za pośrednictwem internetowej chmury, mimo że poprzez chmurę da się podglądać zdalnie auto w czasie rzeczywistym, zarówno w czasie jazdy, jak i postoju. Taka pewna niekonsekwencja tutaj zaszła. Mimo tej drobnej niedoskonałości i konieczności ręcznej synchronizacji danych, uważam, że to fantastyczna funkcja rozszerzająca po prostu jednoznacznie możliwości tej kamery. Przejdźmy teraz do samej bryły urządzenia. Mamy tutaj tak wyglądającą kamerę. Ładna czy nieładna? Zmieścimy ją śmiało w pojazdach dużych, no i tych takich troszkę mniejszych. Nie jest to ani lider dyskrecji, ani jakiś wielki kloc. Taki przeciętniak. Slot na karty pamięci z boku urządzenia wspiera aż 512 GB, co jest nieocenione przy zapisywaniu dobrej jakości plików 4K z przodu i Full HD z tyłu jednocześnie. Tutaj też ważna uwaga, polegajcie na sprawdzonych kartach pamięci, tylko sprawdzonych kartach pamięci celem zapewnienia kompatybilności i pewności zapisu, bo to przecież najważniejsze. Co z tego, że macie super kamerę, jeśli zapis na nośniku pamięci będzie sprawiał problemu, będzie jakiś niepewny, będzie brakować jakichś plików, no jest to nie do pomyślenia, tylko sprawdzone, tylko kompatybilne z danym modelem kamery karty pamięci. I tutaj link do materiału z taką tabelą kompatybilności kart z kamerami standardowo w opisie. Z drugiej strony kamery znajdziemy dwa identyczne złącza USB-C. Są opisane to, jaką pełnią funkcję, ale wiem, że się Wam mylą, więc przygotowałem taką ściągawkę do ogłoszenia. W oprogramowaniu kamery nie zabrakło też takiego mojego ulubionego smaczku, czyli wygaszacza ekranu w formie cyfrowego, niezwykle precyzyjnego prędkościomierza, precyzyjnego, bo bazującego po prostu na odczycie z GPS. Kto ma w aucie prędkościomierz z dużym przekłamaniem prędkości, to doceni takie dokładne wskazania. Sam wyświetlacz ma całkiem pokaźną przekątną i wysoką rozdzielczość.
Pojawia się tutaj jeden mały mankament. Format ekranu sprawia, że mocno przycina on górę obrazu podczas wyświetlania podglądu nagrywania na żywo. Patrząc na wyświetlacz kamery możecie odnieść wrażenie, że kamera rejestruje nieoptymalnie, ale spokojnie. Rejestrator na karcie pamięci zapisuje pełny kadr ze 100% pokryciem. To wyłącznie kwestia skalowania podglądu na tym wyświetlaczu kamery. A to, co dokładnie jest zapisywane, sprawdzimy na zdalnym podglądzie już w aplikacji mobilnej. Tak więc, mimo że ekran w kamerze jest, to kąt widzenia ustawiamy z podglądem wyświetlonym zdalnie w aplikacji mobilnej na telefonie, aby uzyskać optymalne pochylenie. Przypominam, że chcemy rejestrować pas ruchu, a nie niebo. A co z ogólną estetyką A810 Lite? Nasza ekipa starych wyjadaczy z WR24.pl jednogłośnie uznała, że wizualnie bardziej odpowiada im klasyczna i smuklejsza bryła starszej A800 SE. Tak, mnie też bardziej podoba się A800 SE czy A810S. To jednak kwestia gustu. A810 Lite wygrywa ceną, a jeśli Tobie odpowiada wizualnie, to śmiało kupuj. Ostatecznie w takim pełnym rozrachunku myślę, że to, czy kamera samochodowa się podoba, czy nie, to nie jest najważniejsza jej funkcja. Ona ma bardziej pełnić funkcję czarnej skrzynki w pojeździe, a nie się podobać. Dobra, przyszedł czas na podsumowanie materiału. Czy 70mi A810 Lite to rejestrator idealny? Wiadomo, że nie. Tryb Auto HDR bywa w niektórych scenariuszach, np. na parkingu podziemnym czy w trudniejszych deszczowych warunkach, mniej skuteczny od flagowych kamer i mniej skuteczny od tego, jaki mógłby być, i troszkę namieszali tutaj wprowadzeniem tego Auto HDR, który no nie jest zawsze jednoznacznie lepszy od nagrywania ze stałym HDR, a przynajmniej przy tej wersji oprogramowania, na której miałem okazję testować tą kamerę. Dodatkowo moduł przedni nagrywa w 24 klatkach na sekundę po podpięciu kamery tylnej. No a przecież scenariusz z podpiętą właśnie kamerą tylną to taki ten jedyny słuszny z uwagi na zakres ochrony. Tak więc będą 24 klatki z przodu, 25 klatek z tyłu i nic więcej w tym modelu. Całościowo jednak A810 Lite to produkt, który jest wręcz rewelacyjnie dobry i nieprzyzwoicie opłacalny ze względu na szalenie niską wycenę, czyli ta relacja cena-jakość to, ile dostajemy za każdą wydaną złotówkę. I tutaj najwyższa półka. Oczywiście są na rynku kamery po prostu lepsze, skuteczniejsze, jeszcze bardziej funkcjonalne, ale siłą rzeczy są również odpowiednio droższe. W tym budżecie A810 Lite ma wszelkie papiery, by stać się nowym bestsellerem i zdominować niezwykle popularny segment niedrogich, ale już bardzo skutecznych i użytecznych dowodowo kamer. Bo są na rynku kamery lepsze i droższe, ale nie ma tańszych i nie gorszych od A810 Lite. Moje osobiste wrażenia po testach drogowych są bardzo, bardzo pozytywne. A teraz na ekranie widzisz takie porównanie A810 Lite z A800 SE, czyli dwie kamery, które będą najczęściej ze sobą porównywane. W opisie znajdziesz również link do analogicznego do tego materiału o A800 SE. Jeśli nie widziałeś, warto nadrobić, zobaczysz, że wiele z tego, co powiedziałem teraz, pokrywa się praktycznie 1 do 1 z tym, co znajdziesz w tamtym materiale. Wracając do bohatera tego materiału, osobiście uważam, że A810 Lite to solidna baza dla kompletnego monitorowania pojazdu, nawet z uwzględnieniem również boków. No ale jak to? Ano tak, wystarczy kupić dwa takie zestawy, gdzie jednostki centralne będą nagrywać przód i tył niezależnie. Natomiast niewielkie kamery tylne możemy zastosować na nieruchomych szybach bocznych, dla nagrywania tego, co po bokach. Dla mnie w moich prywatnych pojazdach to coś obowiązkowego, czyli już od dłuższego czasu nie wyobrażam sobie, żeby nagrywać tylko przód i tył, gdzie mamy po bokach dwie olbrzymie, wielkie, martwe strefy, gdzie nic nie jest zapisywane. Warte odnotowania jest fakt, że nawet takie dwa zestawy DualSet A810 Lite dające łącznie 4 kanały zapisu będą mieć rewelacyjnie niską cenę. I to nawet po doliczeniu 2 adapterów zasilania i 2 niezależnych nośników pamięci. A Ty chronisz boki w swoim aucie, czy ograniczasz się do prostego zapisu przód-tył? No i co sądzisz o 70mi A810 Lite? To murowany bestseller, a może wolisz inne modele? Daj znać w komentarzach. A jeśli doceniasz to, że zamiast wyspać się w nocy testuję dla Was kamery samochodowe, czy dopracowuję scenariusze do takich materiałów, zostaw łapkę w górę i rozważ subskrypcję tego kanału. Jeśli zachęciłem Cię do zakupu, wybierz WR24.pl, sklep, w którym zawsze możesz liczyć na pomocną rękę i gdzie po drugiej stronie znajdziesz konkretnego człowieka, a nie bezduszny, anonimowy system jakiegoś azjatyckiego portalu sprzedażowego. Ja ze swojej strony standardowo dziękuję za uwagę i to, co najcenniejsze, czyli poświęcony czas, i widzimy się przy okazji kolejnego materiału. Cześć! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.